Witajcie moi mili, dzisiaj niesamowicie ważny test eco-drivingowy. No raczej, skoro mamy do czynienia z najnowszą Skodą, przed Wami najnowszy Kodiaq drugiej generacji. Samochód ten został mi udostępniony przez autoryzowany salon Skoda City Store szczeciński. Showroom mieści się na bramie portowej. Jest to w zasadzie coś więcej niż salon. Możecie tam się wybrać, obejrzeć sobie samochody, umówić się na jazdę próbną i finalnie też tam auto skonfigurować i dla siebie zamówić. W dzisiejszym filmie wybierzemy się Kodiaqiem na Most Brdowski oraz poza miasto, by sprawdzić, ile on pali. Mamy tutaj do czynienia z najmocniejszym aktualnie dostępnym dieslem. Właściwie jest to wersja Selection, doposażona o bardzo wiele pakietów. Ogólnie egzemplarz jest bardzo fajnie wyposażony pod maską. Mamy tutaj silnik 2.0 TDI. Są dwa rodzaje 2.0 TDI w Kodiaqu najnowszym. Dobra, tak szybciutko. Jeśli chodzi o gamę, to właściwie mamy trzy opcje. 1.5 TSI, benzynka z napędem naprzód i automatyczną skrzynią biegów. Później 2.0 TDI, 150 koni mechanicznych z napędem naprzód i też automatyczną skrzynią biegów. Oraz właśnie 2.0 TDI, 193 konie, 400 Nm. I tutaj też mamy automatyczną 7-stopniową, dwusprzęgłową skrzynię biegów DSG, ale mamy napęd na 4 koła. W zasadzie póki co jest to jedyna opcja, by mieć w Kodiaqu najnowszym napęd na wszystkie koła. Właśnie 2.0 TDI, 193 konie mechaniczne. Kodiaq najnowszy może być 7-osobowy, ale akurat tutaj mamy do czynienia z 5-osobówką. 4,76 m długości prawie. Masa prawie 1800 kg. Kurczę pieczony, musimy schować się do środka. Jakieś deszcze, chyba grad. Myślę, że 193-konne 2.0 TDI radzi sobie z tą budą całkiem nieźle. Przyspieszenie do pierwszej setki jakoś 7,8 sekundy, prędkość maksymalna 220 wpisane, ale dziś zużytko. Producent deklaruje, że ta maszyna średnio powinna palić mniej więcej według norm WLTP 6 litrów, krótkie dystanse po mieście 8,2, krajówki 5,2, autostrada 5,9. Zużycie paliwa w mieście 6 litrów, tak jak średnia z tego samochodu. Ale zobaczymy, jakie będą moje deklaracje. Ustawiam się na parkingu operacyjnym. Pociśniemy przez cały Szczecin spokojnie, ekonomicznie jadąc, można powiedzieć, na wynik. A w tym czasie obejrzyjcie, ile ten wóz pali poza miastem. Prędkości 90 i 120 km na godzinę. Pomiar zużycia paliwa wykonamy sobie na trasie od Szczecina do Goleniowa. Tempomat 90 km na godzinę. Kasujemy zużycie paliwa i czekamy. Wiecie co, w drugą stronę może być ciężko, by w ogóle utrzymać 120 km na godzinę, jest bardzo duży ruch, także troszeczkę wcześniej zakończymy pomiar i pociśniemy zaraz 120. Średnie zużycie paliwa przy 90 km na godzinę z 7 km, ale równa droga, wyniosło 4,3 litra. Tempomat 120, kasujemy zużycie paliwa. I ok, orientacyjnie sprawdzone, przy 120 km na godzinę średnie zużycie paliwa wyszło 6,3 litra. Ok, to palimy maszynę. Auto w ogóle ma bogate wyposażenie. Proszę, od razu tutaj sugeruję, żeby sobie ogrzewanie postojowe włączyć, ambiente, skórki i tak dalej, te przeszycia. Cyk. I tutaj tryby jazdy. Domyślnie auto nam się odpaliło w trybie normal. Proszę, ile tych trybów. Ale my będziemy cisnąć w trybie Eco. I z Eco feature'ów jest tutaj tryb żeglowania skrzyni biegów oraz system start-stop. I ok, ja sobie daję D. Tutaj też zmiana, bo jest takie za ucho. Tak jakby ktoś był nauczycielem, to byłby zadowolony, bo się za ucho kogoś chwyta. Kasujemy zużycie paliwa i możemy startować. Tak jak wcześniej mówiłem, spokojna jazda przez Szczecin od okolic ulicy Cukrowej aż po okolice Stoczni Szczecińskiej. Powiem tak, ze Skodą Kodiaq mam do czynienia pierwszy raz. Kiedyś w Kodiaqu pierwszej generacji siedziałem w salonie, ale to na tyle. Może 2 minuty go oglądałem, więc tam za dużo nie pamiętam. Tutaj druga generacja, no i już można od razu stwierdzić, że jest czy ewolucja? Bardziej rewolucja właściwie, jeśli chodzi o środek. Jeśli chodzi o silnik, to jest mini ewolucja, no bo wcześniej było chyba 2.0 TDI 200 koni, tutaj 193, ale wcześniej było Euro 6, teraz jest troszeczkę lepsza norma Euro 6N bodajże. A tak, tu widziałem i pojemność skokowa i wszystko jest identyko.
Pojemność zbiornika paliwa zmniejszyła się tutaj o 5 litrów, za to zwiększył się bagażnik. Tutaj mamy bodajże 910 litrów pojemności, jeśli mamy wersję 5-osobową i po prostu no w 7-osobowej bodajże, jak rozłożymy ten trzeci rząd siedzeń, no to jest 340 litrów. Gdy złożymy fotele, no to jest to mini bus prawie. Zbiornik AdBlue 20 litrów. Ogólnie ta generacja względem ostatniej urosła o kilka centymetrów. Jest wyższa też troszkę. Bez lusterek jest węższa, z lusterkami jest szersza. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no tutaj mamy podgląd na wygląd zewnętrzny. Zupełnie inaczej. Są jakieś małe nawiązania do poprzedniego Kodiaka. Bryła jest podobna, ale wizualnie jest zupełnie inaczej. No i środek. A, dobra. Jedziemy o środku może troszeczkę później. Jeśli chodzi o wnętrze, kurczę, nawiązanie jedyne do poprzedniego Kodiaka, no to chyba to zagłębienie takie po środku, o takie jakby tutaj spłaszczenie, jakby wyciągnąć ten tablet, no takie jest. W poprzedniej generacji było podobnie, tylko tam był ekran wtopiony w deskę rozdzielczą. No tutaj mamy już ewidentnie taki wystający, jakby troszeczkę teslowski tablet, ekrany LCD. To wszystko jest seryjne akurat jeśli chodzi o te ekrany. No ale tutaj auto w zasadzie wersja Selection, ale jest mocno doposażona, no bo i wentylacja foteli i skóry, ale z takich bazowych rzeczy. I tak Kodiaq jest całkiem nieźle wyposażony. Podstawowy Kodiaq startuje jakoś z tym silnikiem w tej konfiguracji z napędem na wszystkie koła 193 konie od 209 tysięcy, 2.0 TDI 150 koni od 190 i chyba 174 1.5 TSI. Ale w standardzie mamy elektryczny fotel kierowcy, podgrzewane fotele, trójstrefową klimatyzację, jakiś lane assist na przykład. Nawigacji może nie ma, ale jest na przykład Android Auto, Apple CarPlay bezprzewodowe. Także spoko naprawdę. No i co? Te automatyczne skrzynie biegów, tutaj nawet nie ma w sumie miejsca żadnego na jakiś lewar. Tutaj dwie ładowarki indukcyjne. Jest tutaj nowocześnie, najlepszy ten element po prostu, ten schowy, bo tutaj są dwa schowki. No to tutaj ta klapka robi najlepsze wrażenie, zdecydowanie. Przyjemnie, nowocześnie, troszeczkę inaczej, troszeczkę bardziej skomplikowane są multimedia, ale myślę, że to wszystko jest takie do przyzwyczajenia. Ok, na czym to ja skończyłem? Na pracy silnika. Tak, tutaj silnik, jak się jedzie takimi normalnymi prędkościami, nawet niższymi w zasadzie, jest utrzymywany na trochę wyższych obrotach, przynajmniej 1500, nawet do 2000, tak się 2000 to się zmienia bieg dopiero. Także taka zmiana powiedzmy. Jak na razie średnie zużycie paliwa 6,6 litra przy 23 km na godzinę. No i dobra, ja będę cisnął dalej. Dzisiaj chciałem jeszcze nakręcić próbę autostradową, taką króciutką prezentację, jak ja się tutaj mieszczę, by wam to wszystko pokazać, bo jest naprawdę tutaj co do pokazania. Zobaczcie, okno dachowe, roletki. Ambiente jest tutaj standardowe na przykład też. Jest tutaj pełno miejsca z tyłu. Jest olbrzym. Dobra, musiałem tutaj takie rachu-ciachu małe zrobić, podłączyć kamerkę do powerbanka, bo tutaj bateria coś pada szybko bateria w tej kamerze. Póki co 6,4 litra średnie zużycie, średnia prędkość 23 km na godzinę. Jeszcze tutaj taka kwestia, że nie jest to oczywiście miękka hybryda. W nowym Kodiaqu miękką hybrydą jest chyba tylko 1.5
TSI mi się wydaje. Ciekawe, czy ma odcinanie cylindrów, też odłączanie, że w trybie dwucylindrowym można jechać, wtedy to też jest bardzo ekonomicznie, wtedy bardziej też ekonomicznie jedziemy. Chciałem tutaj jeszcze poruszyć kwestię pozycji za kierownicą, jak mi się tutaj siedzi ogólnie. Proszę wziąć to na to poprawkę, że mam 198 cm wzrostu i mi osobiście siedzi się tutaj troszeczkę za wysoko. No to tak jak się tutaj wyprostuję, no to tak mniej więcej to wygląda. Pozycja za kierownicą jest tutaj typowo suwowata i siedzi się wyżej, ale jeśli ktoś ma 2 metry, no to aż troszeczkę jest za wysoko. I ogólnie fotele, są one ergonomiczne. Powinno nam się tutaj jechać, powinniśmy przejechać trasę bardzo wygodnie i zdrowo, ale są one dość sztywne. Jednak to wiecie, może być taki odbiór po prostu, jak siądziemy, jak przyciskamy, a okaże się po dłuższej trasie, że wysiądziemy z tych troszeczkę sztywniejszych foteli w ogóle nie połamani. Tak na przykład jest w Audi. Audi ma dość sztywne fotele, a po długich trasach normalnie wychodzimy z auta i nie idziemy sobie jeszcze na siłownię po 700 km. Dobra, średnie zużycie paliwa 6,4 litra, 23 km na godzinę średnia prędkość ciągle się utrzymuje. No ciekawe, tak się rozpogodzi troszkę. Będzie dzisiaj ta próba autostradowa, czy nie będzie? Fajnie gdyby była jednak, no zobaczymy. A tak sobie tutaj patrzę w menu, czy można troszeczkę jaśniejsze tło tutaj zrobić. Widzę ekran, tła. Raczej są takie ciemniejsze, ale może tu wiecie, tu jest tryb nocny, może ktoś wcześniej ustawił niedzienny. No ale już chyba teraz nie będę szukał. Aha, tutaj wyłączyłem w ogóle ekran chyba. O, proszę bardzo. Tak jest, wyłączony system multimedialny, teraz włączony. No dobra, nieistotne. Najwyższe zużycie paliwa na naszej trasie pomiarowej, myślę, mieliśmy już osiągnięte. Chyba 6,9 litra było? 6,8. To chyba już więcej tutaj nie pokaże komputer pokładowy. Jeśli byłyby tutaj jakieś takie reklamacje, że przecież zatankuj ten samochód na full i potem oblicz. Ok, zwracam honor. Te 0,1, 0,15 litra możecie sobie dodać albo ująć. Myślę, że to jest nie jest to taka druzgocąca różnica, nawet jeśli by troszeczkę miał przekłamać ten samochód, chociaż nowe wagi to już raczej nie przekłamują w ogóle, jeśli chodzi o wskazania komputera pokładowego. Dobra, i tutaj troszeczkę myślę, że się ruch uspokoi. Było pod górkę, no teraz będzie z górki. Walczymy, zobaczymy, ile osiągniemy najmniej. Dobra, jeszcze pod koniec tutaj włączyłem. Kamerka mi się troszeczkę przegrzała, bo nie ustawiłem sobie tutaj wentylacji na górę, a za to otworzyłem roletkę. No i słońce mi tutaj pada i troszeczkę jej było gorąco. No ale na koniec tutaj już mówię, wrzucimy. To przejechałem przez most Brdowski. Zatrzymujemy się i zobaczmy, jakie są wskazania komputera pokładowego. To średnie zużycie paliwa wyszło nam 6,1 litra na 100 km. Praktycznie tak jak deklaracja, średnia prędkość 23 km na godzinę. No, myślę, że bardzo ładnie. Wprawdzie mamy tutaj oszczędne 2.0 TDI pod maską, prawie 200-konne, ale automatyczną skrzynię biegów, chociaż automatyczna skrzynia biegów w dzisiejszych czasach to nam pomaga w osiągnięciu lepszego zużycia paliwa, ale napęd na 4 koła, auto jest bardzo obszerne, masa 1800 kg prawie. Jest to ekonomiczny wóz jak najbardziej. I okej, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Ranking z moich testów ekodrivingowych macie w opisie filmu, jest to tabelka zuploadowana, a ja się z Wami żegnam, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.